stało się. Ameryka wprowadza demokrację w Wenezueli. To znaczy, Wenezuela o to nie prosiła, no ale nie bądźmy tacy drobiazgowi. No dobrze, ale zacznijmy od tego, co powiedział sam szef szefów, czyli Donald Trump, bo jak rozumiem teraz, to już na pewno dostanie Nagrodę Nobla, bo to kolejny kraj, w którym wprowadza tak upragniony pokój. Trump mówi wprost, w końcu ten kraj będzie wolnym, no ale póki to się nie stało, to będzie okres przejściowy i na razie tym krajem będziemy rządzić my. Marco Rubio, który teraz miałby być politycznym gubernatorem w Wenezueli. Bardzo mi się podoba ten pomysł. My historycznie też przecież mieliśmy generalną gubernię, gubernatora i jacy szczęśliwi to byliśmy. A nie, czekaj, chyba nie. By łatwiej się pilnowało tych wszystkich szczęśliwych ludzi, pomagać mu będzie sam Eric Prince, właściciel prywatnej armii Blackwater. Do niedawna niektórzy krytykowali działania Wagnerowców, ale jak teraz widzicie, prywatna armia potrafi być dobroduszna i pomagać w pokoju na świecie. Przecież ogólnie oni na tym nie zarabiają, robią to bezinteresownie. Czyli będą karabiny zamiast mikrofonów, no ale nie szukajmy dziury w całym, no i też szkoda, żeby ta cała ropa się teraz zmarnowała. Porozmawiajmy o pierwszej przedstawicielce Wenezueli, Maria Corina Machado. No więc ta pani była nadzieją dla Wenezueli, jeśli chodzi o wprowadzanie demokracji. Sam Donald Trump ją chwalił i mówił, że była światełkiem w tunelu. Ponieważ sam niedługo pewnie dostanie pokojową Nagrodę Nobla, to mówi teraz, nikt tej pani nie posłucha i nie ma co z nią gadać, bo ona nie ma nic do powiedzenia. Pewnie dlatego, że jej argumentem by było trzymanie mikrofonu, a nie karabinu. Trump wybrał panią Delcy Rodriguez, wiceprezydent. Powiedział wprost, ona zrobi wszystko, co jej każemy. A może to było, zrobi wszystko to, co byłoby dla nas dobre? Bo się pogubiłem. Już zaledwie 2 godziny po wystąpieniu pana Trumpa, pani Rodriguez zamieściła nagranie w mediach społecznościowych, które mówi wprost, wszystkie ręce na pokład. Tylko tu troszeczkę sprawa się komplikuje, bo mówi wszystkie ręce na pokład, ale precz z łapami od naszego państwa, nie będziemy pod nóżkiem Stanów Zjednoczonych i że prezydent Maduro został porwany. Chyba nie taki był plan. Możliwe, że teraz najlepiej, żeby rządził tam po prostu ten gubernator. U nas też do władzy się pchał niejaki Piłsudski. A co on tam wie? Przecież gubernator ogólnie wiedział lepiej, co jest dla nas dobre. Jeszcze jest Padrino Lopez, szef całej machiny wojennej Wenezueli. No ale może jego też by się dało podwieźć helikopterem na rozmowę. Jeszcze jest taki pan Diosdado Cabello, szef MSW, tak zwanych colectivos, uzbrojone bojówki w dzielnicach biedy. Nie wygląda, żeby był przekonany do tego wyzwolenia, więc trzeba będzie mu to jakoś wytłumaczyć. Tylko jakich argumentów tu użyć, kiedy on w ogóle nie chce słuchać? W końcu szkoda, żeby ta cała ropa, to złoto w tej niedemokracji się zmarnowała. Oczywiście tutaj rodzi się poważne ryzyko wojny domowej, ale sądzę, że Stany Zjednoczone dosyć szybko stwierdzą, że warto dla demokracji i dla dobra całego narodu. A co na to sąsiedzi? Czy zrozumieli, że to jest ratunek? Chile, Brazylia i Argentyna są jakoś do tego sceptycznie nastawieni. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Brazylia głosowała za tym, żeby nie przyjąć Wenezueli do BRICS. Chile i Argentyna otwarcie mówiły, że te wybory były nielegalne. No i tu zostaje ostatnia Kolumbia, która ogólnie nie za bardzo lubi się z Wenezuelą, ale nawet teraz ona potępia ten akt. Trump dość szybko stwierdził, że Pedro po prostu nie rozumie i jak dalej będzie mówił takie rzeczy, to że wpadnie do niego z wizytą, żeby mu to wytłumaczyć. W końcu starania do pokojowej Nagrody Nobla obowiązują. Trzeba rozmawiać z ludźmi. Pewnie podleci śmigłowcem, by było szybciej i żeby sam nie musiał się trudzić. Europa trochę narzeka, coś tam mówi o prawie międzynarodowym, no ale generalnie siedzi jak mysz pod miotłą. Część
państw takie jak Indie, Japonia, Korea ostrzegają, Chiny i Rosja potępiają to na forum międzynarodowym i nie wiadomo jeszcze, czy coś zrobią. Czy to jest miękiszon, czy cisza przed burzą. Tutaj dla mnie przełomowe wystąpienie było Ukrainy, którą wszyscy tak mocno i gorąco wspierają. Prezydent Załęski powiedział, że teraz można by było kogoś innego zaprosić na takie spotkanie i Stany Zjednoczone powinny wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji. Zawsze jest akcja, reakcja. Z tego co wiem, to na Ukrainie nie było teraz wyborów z powodu wojny i przez Rosję on jest nazywany dyktatorem. Jak rozumiem, nawołuje teraz, żeby każdy każdego tak serdecznie zapraszał do swojego kraju. Może Ameryka Rosję, może Rosja Ukrainę, a może Ameryka Chiny, albo Chiny Amerykę. No nie wiem, ja się trochę zmęczyłem tą gościnnością. Teraz pozostaje problem, co zrobić z tym całym Maduro. Ja wiem, dużo z was powie, że to okropny człowiek i dyktator, ale nie zmienia to faktu, że dla mnie zyskał już status męczennika. Nie chodzi o to, że ja mu tak bardzo współczuję, chodzi o to, że optyka została zmieniona. Człowiek został zaproszony do helikoptera, wyprowadzony przez obce władze w obcym państwie, ale nie zapomniał, że kultura obowiązuje. Pożyczył wszystkim szczęśliwego nowego roku i powiedział dobry wieczór. Teraz uczciwy międzynarodowy sąd w Nowym Jorku, a nie, to tylko sąd z Nowego Jorku, powie: winny, widzicie? Widzę przyszłość. Na tej podstawie Stany Zjednoczone by chciały, by razem z małżonką korzystał z ich gościnności i spędził czas w Stanach Zjednoczonych do końca swojego życia. Był taki pan Nelson Mandela. On został uznany za terrorystę i spędzał swój czas kilkanaście lat też w takim kurorcie. Tylko że w RPA. Za tą cierpliwość dostał nawet pokojową Nagrodę Nobla. Ten przypadek jest zupełnie inny, ale sądzę, że ten pan zostanie uznany za męczennika i nie da się już tego odkręcić. Różnica jest tylko taka, która część świata uzna go za kogo. Najciekawsze w tym wszystkim są Amerykanie, którzy w sumie dają największą nadzieję na to wszystko. Otóż Ameryka się podzieliła i duża część wyborców samego Trumpa nie rozumie jego geniuszu. Zamieszczają wpisy: byłam zwolenniczką MAGA, czyli Make America Great Again. Pomagałam w kampanii wyborczej Trumpa 3 razy, ale teraz to, co się stało, przepraszam, żałuję. Drugi raz bym nie pomagała i jest mi naprawdę bardzo wstyd. Nie będę wam tutaj streszczać całego internetu, ale o podobnej treści wpisów jest naprawdę dużo. Osobiście bardzo mnie to cieszy. To znaczy, że niektórzy mają jeszcze zdrowy rozsądek i kręgosłup moralny. A co mówią byli obrońcy wolności, weterani armii Stanów Zjednoczonych? Wymieniają mnóstwo państw, które ten kraj uratował. Niestety nie podzielają tego entuzjazmu. Mówią, że dziwnym przypadkiem zazwyczaj w tych krajach była ropa albo jakieś inne surowce. Tu przytoczę wam tylko opowiastkę pułkownika Douglasa McGregora i historię ratowania biednego Wietnamu. Prezydent Kennedy, a później Nixon wysłali swoich ludzi do Wietnamu, by ci zrobili wywiad z żołnierzami, generałami, mieli zapytać, co my tu robimy, po co tu jesteśmy i kogo ratujemy. Wyobraźcie sobie, że tak długo ratowali tych Wietnamczyków, że nikt nie był w stanie odpowiedzieć, po co właściwie tam przyszli. Mam nadzieję, że tak długo nie będą ratować Wenezueli. Tutaj opowiem wam o ostatnich zdaniach żołnierzy, czyli jak wypowiadają się o Afganistanie. Jakoś nie widzą tego wyzwolenia, są rozgoryczeni, a wręcz źli. Talibowie teraz rządzą w Afganistanie, a te osoby, które uwierzyły w American Dream, są w czarnej. W moim języku od teraz wolność i niewola strasznie się komplikują. Co jest wolnością, a co jest niewolą. Piszcie, komentujcie i mówcie, co wy sądzicie na ten temat. Jeśli chcielibyście troszeczkę pomóc w mojej
pracy, ponieważ TikTok za mną nie przepada, a YouTube dopiero ledwo nie dostrzega, to może kliknijcie w link, napij się ze mną kawy i troszeczkę mi pomóżcie. O subskrypcji i dzwoneczku nawet nie wspomnę.